Cześć, słuchaj, nie mogę teraz rozmawiać. Jestem w Bieszczadach. Na razie. Natłok obowiązków, problemy w pracy, czy konieczność oglądania naszej reprezentacji w piłce nożnej. Któż z nas nie znalazł się chociaż raz w sytuacji, w której mruknął pod nosem, a gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Bieszczady to podkarpacka wizytówka i bez wątpienia jedno z piękniejszych pasm górskich w kraju. Niezwykle magiczne. Marsz widokowymi połoninami zachwyca, a ciche doliny ciągle skrywają historię regionu. To tutaj chce się wracać. W ostatnich latach Bieszczady stały się niezwykle popularne, czemu trudno się dziwić. W wakacje i w czasie pogodnych weekendów bywa tutaj naprawdę bardzo tłoczno. Co dla niektórych może być niekiedy szokiem. Bo gdzie te dzikie, puste Bieszczady? Na Tarnicy trudno niekiedy w czasie sezonu znaleźć nawet wolny kawałek ławki. Z tą Tarnicą to ja nie żartowałem. W wakacje i pogodne weekendy jest tutaj naprawdę bardzo tłoczno, ale najwyraźniej nie dzisiaj. Bieszczadzki Park Narodowy to największy obszarowo park w polskich górach, a sieć szlaków umożliwia poznanie tego pasma zarówno wytrawnym piechurom, jak i początkującym. Coś dla siebie znajdą tutaj niemal wszyscy. Tarnica to pewnie, jak już wiecie, najwyższy szczyt po naszej polskiej stronie Bieszczadów. No i widok stąd, który się rozpościera, jest po prostu niesamowity, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta przejrzystość jest genialna. Widać masę ukraińskich wierzchołków i coś, z czego pewnie niektórzy z Was nie zdają sobie jeszcze sprawy, czyli oddalone o blisko 180 km w linii prostej Tatry. Mam nadzieję, że będziecie to widzieć, bo niestety nie zabrałem żadnego dłuższego obiektywu. W razie czego wytężcie wzrok, ubierzcie okulary. W czasie takich warunków, nigdy wokół tak wiele widać, w Bieszczadach można faktycznie się poczuć trochę jak na końcu świata. Listopad. Najbrzydszy miesiąc w roku. I nigdy nie sądziłem, że będę go zachwalał. W takich warunkach można odpoczywać i mam dwa smakołyki, bez których nie wyobrażam sobie wędrówek po Podkarpaciu. To oczywiście klasyka, czyli kawa i takie niepozorne zawiniątko, ale tej tajemnicy jeszcze przynajmniej przez chwilę Wam nie zdradzę. Tylko cisza, wiatr i marznące dłonie, chociaż to niewielka cena za takie panoramy. Ciszę i piękno w czasie wędrówek można jednak na Podkarpaciu znaleźć w wielu innych, nieodkrytych jeszcze miejscach. Bo szokująco dla niektórych, ale Podkarpacie to nie tylko Bieszczady. To spokojne doliny, opuszczone wsie, kręte ścieżki wśród gęstych lasów, piękne widoki z wielu niepozornych szczytów, bogata historia, architektura, a przede wszystkim... Babcia Zosia, chodźcie, tam mieszka. No bo kto, jeśli nie babcia, zna się najlepiej na tradycyjnych podkarpackich proziakach. To właśnie nimi zajadałem się wtedy na Tarnicy. No bo przecież na szlaku trzeba coś jeść. Poznajcie babcię Zosię, z którą dzisiaj pokażę Wam, jak te proziaki przygotować. Proziaki to nic innego jak swoisty rodzaj pieczywa. Ot taka sodowa bułeczka, bo do jej wypieku używa się między innymi sody właśnie, na którą na Podkarpaciu mawiano proza. Proziaki to tradycyjny podkarpacki rarytas, a przepis jest bardzo prosty, chociaż w zależności od regionu może się niekiedy nieznacznie różnić. W tym przypadku używamy mąki, maślanki, którą można zastąpić kefirem, dodajemy sól, no i odrobinę prozy, znaczy się sodę. Potem wystarczy wyrobić ciasto i gotowe. O, takie coś, oj, no i to się rozwałkuje i na kuchnię. I żeby nie było, że jestem w tej kuchni całkowicie bezużyteczny i zbędny, to pokażę Wam, jak u mnie w domu się to robi, bo jak widzicie, te proziaki są okrągłe. U mnie w domu przyjęło się, że po prostu wykraja się je nożem w kształcie kwadratów, rąbów, czy co tam komu wyjdzie. Proszę, piękniste. No. Proziaki można jeść w zasadzie ze wszystkim, ale pamiętajcie, najlepsze to te świeże. No i tak właśnie robi się te podkarpackie proziaki. Wielkie dzięki za pomoc. A teraz życzymy Wam smacznego, a ja wyposażony w prowiant ruszam dalej. Chodźmy więc wędrować. Wędrować, bo podkarpackie jest do tego po prostu stworzone. No i wędrowanie to świetna rozrywka, a w dodatku odporna na wzrost cen. Stąd! Dotąd
przeszedłem za całe 0 zł. Przecież to cena, na którą stać nawet studentów, więc nie ma wymówki, by na Podkarpacie nie zawitać. W taki oto sposób przeniosłem Was na Pogórza, a konkretnie na moje rodzime Pogórze Strzyżowskie. Może przemawia przeze mnie trochę lokalny patriotyzm, ale jest kilka powodów, by te miejsca odwiedzić. Po pierwsze, z Rzeszowa, stolicy województwa, to raptem rzut beretem. Pogórza świetnie nadają się więc na weekendowy wypad, by trochę odpocząć od zgiełku miasta. Jedyne czego potrzebujesz to buty, plecak i coś, co zakryje goliznę. Tam gdzie nie sięga wzrok. To ja już pójdę. Chodzić każdy może, jeden lepiej, a drugi trochę gorzej. A śpiewać już wypada umieć, żeby znajomych do siebie nie zrazić. Na takich Pogórzach to nawet mapa nie jest Ci potrzebna. W prawo czy w lewo, gdzieś dotrzesz na pewno. W Tatrach można się uszkodzić, a tutaj co najwyżej wleźć w pokrzywy. Nie martwcie się jednak, przez Pogórza przebiega sporo szlaków, w tym jeden wyjątkowy. To znakowany kolorem żółtym szlak Trzech Pogórzy. Liczy ponad 130 km i prowadzi przez Pogórze Dynowskie, Strzyżowskie i Ciężkowickie. Sielskie widoki, senne miasteczka, a i okazałe punkty widokowe się znajdą. Tak jak na przykład tutaj, na najwyższym wzniesieniu Pogórza Ciężkowickiego, czyli Liwoczu. Szlak można robić na raty. Wybierz pobliską miejscowość, interesujący Cię fragment i idź. Przejście całości z kolei to idealna propozycja dla wszystkich tych, którym jeszcze straszne są szlaki długodystansowe, ale chcieliby już zaznać tego, co w wędrówkach najfajniejsze. Zarzucić plecak i iść tam, gdzie nie sięga wzrok. Już nie będę śpiewał, obiecuję. Jeśli już będziecie w tej okolicy, to koniecznie musicie znaleźć chwilę na odwiedziny jedynych w swoim rodzaju atrakcji. Pierwszą znajdziecie w Strzyżowie. Mowa o tunelu schronowym pod Górą Żarnowską. Unikatowy w skali europejskiej obiekt architektury militarnej, który wchodził w skład Anlage Süd, kwatery głównej Adolfa Hitlera na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Tunel ma 438 metrów długości i ponad 6 metrów wysokości. Wzniesiono go w latach 1940-1941. To właśnie tutaj ukryto pociąg sztabowy niemieckiego dyktatora, kiedy ten spotykał się z Mussolinim w pobliskiej Stępinie. Nieco poniżej znajduje się pomocniczy, tunel techniczny, który ciekawskich doprowadzi do niewielkiej wystawy. No a skoro już mowa o spotkaniu w Stępinie, to koniecznie odwiedźcie wyjątkowy schron kolejowy, który wraz z dodatkowymi budynkami również wchodził w skład kwatery dowodzenia obszaru Południe. Ma 400 metrów długości, a projektowano go tak, by wytrzymał kilkukrotne trafienie w to samo miejsce pociskiem o masie 500 kg. Lekko łukowaty kształt miał utrudnić trafienie bombą lotniczą, a zmyślny system wrót i śluz zapewniał ochronę przed atakiem chemicznym. To właśnie tutaj, 27 i 28 sierpnia 1941 spotkali się Mussolini i Hitler. Obowiązkowy punkt wizyty dla każdego fana historii. Jeśli natomiast wolicie przyrodę, a od dat kręci się Wam w głowie, to na Pogórzu Dynowskim z kolei znajdziecie jeden z ciekawszych rezerwatów znajdujących się w województwie podkarpackim. To oczywiście rezerwat Przątki, gdzie znajdziecie niesamowite i wyniosłe ostańce skalne. Wysokość najwyższych z nich przekracza 20 metrów. Patrzcie tylko na te wyniosłe formacje skalne. Żeby wejść na taki giewont, to trzeba się spocić, zmęczyć, odstać swoje w kolejce pod szczytem. A tutaj proszę, spacerkiem, z uśmiechem. Tylko na dzieci uważajcie, bo ślisko i wiecie, wysoko. Istnieje kilka legend tłumaczących nazwę rezerwatu. Według jednej z popularniejszych, młode panny, szykując się do ślubu, miały uprzęść nici, z których następnie powstać miał materiał na suknię ślubną. Niestety nici ciągle było mało, a termin za mąż pójścia nieubłaganie się zbliżał. Dziewczęta więc prządły także i w niedzielę, co delikatnie mówiąc nie spodobało się ich matce. W gniewie rzuciła na przątki klątwę i wszystkie radośnie zamieniły się w skały. Matka też, a jakże? W końcu ktoś tę młodzież tak wychował. To natomiast nie wszystko, zwłaszcza jeśli wolicie wędrować w pionie. Niedaleko rezerwatu Przątki, poniżej zamku Kamieniec, znajdziecie kilka ciekawych formacji skalnych. Krowie zacięcie na krowiej turni. Brzmi co najmniej dziwnie, ale to nazwa drogi wspinaczkowej na tej okazałej skale za mną, która to była moją pierwszą pokonaną w życiu drogą wspinaczkową. Oczywiście na wędkę i jakieś 1000 poziaków temu.
Jeśli więc z jakiegoś powodu macie dość wspinania się w granicie albo wapieniu, to podkarpackie piachy, jak mawia się na piaskowcowe formacje w województwie podkarpackim, chętnie Was ugoszczą, wymagając nieco innego podejścia do tematu. No dobrze, ale co jeśli macie ochotę na dłuższą wędrówkę przez najpiękniejsze tereny Podkarpacia? Faktycznie chcecie zarzucić plecak i iść tam, gdzie nie sięga wzrok. Pewnie sporo osób kojarzy najdłuższy szlak w Polsce, czyli znakowany kolorem czerwonym główny szlak beskidzki, który w województwie podkarpackim przechodzi przez Beskid Niski i Bieszczady. Ale co, jeśli Wam powiem, że znajdziecie tutaj znacznie bardziej dziki szlak, na którym niekiedy całymi dniami nie spotkacie żywego ducha. Chodzi o trzeci co do długości szlak w Polsce, mierzący blisko 430 km, niebieski szlak Rzeszów-Grybów, a który w zdecydowanej większości prowadzi w województwie podkarpackim. To właśnie mniej więcej tutaj, w okolicach Tarnicy, niebieski szlak graniczny, zwany też szlakiem karpackim, staje się nieco bardziej zatłoczony. Poza tym niemal 430 km przygody i samotności. Jeżeli więc szukacie samotnych, górskich wędrówek, kontaktu z przyrodą, maszerując niekiedy śladami nieistniejących już wsi, to Beskid Niski będzie dla Was idealny. I nie przejmujcie się, że nie jest specjalnie medialny. Tak, ja wiem, Beskid Niski to nie jest może nazwa, która rozpalałaby Waszą wyobraźnię. Gdyby to był Beskid wielki albo Beskid wysoki, gigantyczny, pewnie więcej turystów zerkałoby w jego kierunku, ale Beskid Niski ma też jedno takie bo jest największym z Beskidów w całej Polsce. A samo już tylko to sprawia, że bardzo trudno w czasie takiego krótkiego filmu pokazać wszystkie atrakcje tego miejsca, więc ja zdecydowałem, że przybliżę Wam te okolice i strony, które już w czasie kilku wędrówek pozwolą Wam poznać to, co w Beskidzie Niskim jest najciekawsze, czyli jego historię, często bardzo burzliwą, architekturę i przede wszystkim to ciszę. Od czego więc zacząć? Oczywiście od Magórskiego Parku Narodowego. Park rozpoczął działalność w 1995 roku i jest w pewien sposób unikatowy, bo chroni obszar przejściowy między Karpatami Wschodnimi a Zachodnimi. Ale Mateusz, parki narodowe są duże, nie wszędzie można iść, a 90% obszaru tego konkretnego parku porastają drzewa. Spokojnie. Najlepiej zacząć od krótkiej wycieczki, nieco na południe od Krępnej. To tam znajdziecie ciekawą ścieżkę przyrodniczą Kiczera. To tam, już w czasie krótkiego spaceru, możecie doświadczyć tego, co w Beskidzie Niskim najciekawsze. Pierwsza część wędrówki bowiem wprowadzi Was do nieistniejącej już wsi. To, co szczególnie lubię w czasie zwiedzania, to takie tablice informacyjne. Bo nie trzeba przyjeżdżać w dane miejsce, czytając uprzednio przewodnik. Można tutaj, na miejscu, na bieżąco dowiadywać się ciekawych informacji i dopiero wtedy, kiedy temat nas zaciekawi, po powrocie do domu szukać ich więcej. Żydowskie to nieistniejąca już łemkowska osada, którą jeszcze pod koniec XIX wieku zamieszkiwało blisko 500 osób. Podczas I wojny światowej wieś została jednak poważnie zniszczona, a dramatu mieszkańców dopełniły wydarzenia II wojny światowej. Jedyne ślady historii to obecnie cerkwisko, cmentarz i kilka przydrożnych kapliczek. Po wojnie wsie w okolicach Przełęczy Dukielskiej były tak zniszczone, że mieszkańcy nie mieli najczęściej do czego wracać. Podobnie było właśnie tutaj. W 1947 roku pozostali we wsi Łemkowie zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła. W taki sposób dolina opustoszała, pozostały tylko nieliczne domy i cerkwie, które z czasem zaczęły niszczeć, aż w końcu zostały rozebrane. Ta część wycieczki pozwala się zanurzyć w historię tych okolic, dowiedzieć się i poznać, dlaczego Beskid Niski w wielu miejscach jest właśnie taki, cichy, spokojny, z unoszącym się gdzieś nad wszystkim duchem historii. Druga część wędrówki natomiast pozwala poznać Beskid Niski od tej drugiej strony, przyrodniczej i krajobrazowej. Bujna roślinność, falujący krajobraz, a zerkając w dolinę można sobie wyobrazić, jak kiedyś wyglądało w niej życie. Jeśli będziecie już w tych stronach, to koniecznie wybierzcie się jeszcze na pobliski szczyt o nazwie Wysokie. No ładnie, przyznajcie. A podejście też nie było jakieś przesadnie męczące. Znajdziecie tam platformę widokową, ławki, tablice z podpisanymi panoramami, a klimat, nawet w listopadzie, może być naprawdę ciekawy. Świetne miejsce na wypoczynek wśród cichych łąk Beskidu Niskiego. No i sporo tam widać. Beskid Niski świetnie nadaje się na wędrówki. Tak, w listopadzie też. Zwłaszcza, że jest tutaj
pełno różnego rodzaju szlaków PTTK. Te na pewno znacie z map. To są te różnokolorowe linie, które tam znajdziecie. Ale to nie wszystko, bo w Beskidzie Niskim znajdziecie też masę różnego rodzaju szlaków tematycznych. Tak jak na przykład tutaj, na Rzepetce. Trasa przez Rzepetkę bowiem pokrywa się z fragmentem szlaku śladami dobrego wojaka Szwejka. To międzynarodowy szlak znakowany kolorem żółto-czarnym. Długość odcinka pieszego na terenie Polski wynosi około 200 km. No i to też może być ciekawy pomysł na jakąś dłuższą wyprawę, ale spacer przez Rzepetkę to frajda sama w sobie. Otwarty grzbiet ciągnie się na dłuższym dystansie, a widoki skradną wasze serca. Przy dobrych warunkach oczywiście. W takich warunkach zdanie iść tam, gdzie nie sięga wzrok, nabiera tego prawdziwego znaczenia. No i jak już wspominałem, otwierając mapę nie będziecie mieć problemu ze znalezieniem szlaków dla siebie. Natomiast ze względu na bogatą i często tragiczną historię tych okolic, warto zainteresować się kolejnym, tematycznym szlakiem. To Jaga Kora, czyli rekonstrukcja szlaku kurierów beskidzkich. Trasa, którą w latach 1940-1945 pokonywali kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Punktem końcowym tego szlaku jest Jasiel, miejsce nieistniejącej już obecnie wsi. Teraz znajdziecie tam pole namiotowe, ciszę, a i czasami jacyś puchaci goście mogą wpaść. Ten mglisty klimat i te tabliczki, które mijałem tam wcześniej, przypominają, że chociaż ryzyko spotkania niedźwiedzia jest niewielkie, to jednak nie zerowe. Pamiętacie o szlaku karpackim? Też przebiega przez te strony. To mniej więcej tutaj beskidzcy kurierzy przekraczali granicę, wędrując dalej na południe w stronę Węgier. Aktualny przebieg szlaku został zaadaptowany do potrzeb turystów. No i jak się okazało, jedną z tych potrzeb było to, żeby raz na jakiś czas było cokolwiek widać. Oryginalny przebieg trasy kurierskiej, jak wiadomo, starał się unikać jakichkolwiek zabudowań, wsi i otwartych terenów. Szlak oznaczony jest symbolem Polski walczącej i prowadzi przez wiele ciekawych miejsc, odwiedzając gęste lasy, skraje polan czy miejsca nieistniejących już wsi, jak Polany Surowiczne. Piękno Beskidu Niskiego polega też na tym, że czasami najlepszą drogą prowadzącą do celu jest klasyczny marsz na przełaj. Cisza, samotność i studenckie chatki działające w sezonie wakacyjnym to nieodłączne elementy wędrówek w Beskidzie Niskim. Szlak Jaga Kora to obecnie 27 km wędrówki, którą oczywiście można rozbić na raty, odwiedzając po drodze m.in. Wołtuszową, Wisłoczek czy Polany Surowiczne. Trasa rozpoczyna się w Rymanowie-Zdroju. Rymanów-Zdrój to jedna z dwóch miejscowości uzdrowiskowych na terenie podkarpackiego Beskidu Niskiego. Drugą jest pobliski Iwonisz-Zdrój. No i to tutaj możecie zawitać, jeżeli jakimś cudem zmęczą Was górskie wycieczki, albo wręcz odwrotnie, jeżeli dopiero szukacie sobie bazy wypadowej, by na szlaki wyruszyć. No i wspomniany Rymanów-Zdrój to dobra klamra tego całego filmu i opowieści o spokojnych szlakach. To tutaj możecie odpocząć po wędrówce, zaplanować nowy wypad, czy też po wielodniowym obcowaniu z ciszą zerknąć w głąb swoich najskrytszych myśli. Zjeść jeszcze jednego? W sumie i tak się już nie wspinam. Zima idzie, więc będę chodził w kurtce. Ta klamra ma jeszcze jeden wspólny mianownik. To szlak architektury drewnianej na terenie województwa podkarpackiego. W Rymanowie-Zdroju jego przedstawicielem jest drewniana zabudowa uzdrowiskowa. Ale niemal każde z miejsc, o którym Wam wspominałem, ma swoich przedstawicieli na liście. Szlak architektury drewnianej na terenie województwa podkarpackiego to aż 9 tematycznych tras o długości przekraczającej 1200 km. Tak więc już tylko to podpowiada, że takich zabytków jak ta cerkiew w Szczawnem, znajdująca się za mną, mamy na Podkarpaciu mniej więcej 1 000 000. Chyba. Tak naprawdę około 130, ale byłem blisko. I tak, będąc na Rzepetce, koniecznie odwiedźcie nie tylko pobliskie Szczawne, ale także Rzepeć, gdzie znajdziecie cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. W pobliskim Turzańsku z kolei będziecie mieć okazję zobaczenia cerkwi pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, która została nawet wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pamiętacie o Magórskim Parku Narodowym? Będąc już w Krępnej, koniecznie pofatygujcie się do cerkwi świętych Kosmy i Damiana, dawnej łemkowskiej cerkwi grecko-katolickiej. Nieodległy Kotań pozwoli Wam zobaczyć cerkiew świętych Kosmy i Damiana, a znajdujące się nieco dalej cerkiew świętego Michała Archanioła w Świątkowej Małej i cerkiew świętego Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej
być może zainspirują Was do tego, by szlakiem architektury drewnianej zainteresować się nieco poważniej. Listopad to trochę niewdzięczny czas na poznawanie tak urokliwych stron, a mnogość miejsc, które warto odwiedzić, nie ułatwiały nagrywania. Film miał jednak pewne ramy czasowe, więc wybrałem takie miejsca, które pozwolą Wam zobaczyć Podkarpacie ciche, spokojne i stworzone do wędrówek. To ciekawa lista, od której fajnie zacząć, by następnie samemu już odkrywać liczne ścieżki. Bo wędrówki tutejszymi szlakami to trochę jak te proziaki. Niby niepozorne, ale wyjątkowe i drugich takich nie ma.